Siemano, kolejny krótki bossowy poradniczek, tym razem The Potwór, czyli The Monster. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych bossów do ustawienia na slocie, ponieważ chociażby ten hełm czy legi dla rycerza, które z niego lecą, są jeszcze dość sporo warte, a sam boss, jak bijemy go w 4-5 osób, to potrafi zająć dosłownie 2,5 minuty, nie licząc dojścia do niego, ale też nie jest to aż tak daleko, bo na samym dole Ingola. A jedyne potwory po drodze to te na powierzchni. Powiązany z nim quest to Cradle of Monsters, który podobnie jak dostęp na Braina czy na Magmę polega na taskach, które nie są aż tak uciążliwe, poza tym jednym z przesuwaniem kolorowych beczek, który zrobiliśmy chyba za 4. razem, ale robiliśmy go w 3, może w 5 jest łatwiej, ciężko mi powiedzieć. Natomiast tą misję z golemem, czyli misję numer 8, da się zrobić w duo, ale mamy tutaj bardzo mały margines błędu. Jedna osoba zmienia dźwignię, a druga sprawdza, jaka przeszkoda stoi przed golemem i pierwsze 2 razy golem musi i tak paść, niszcząc przeszkody, a dopiero za 3 powinien przebiec już do końca, gdy na jego torze zostały same energy fieldy i wtedy jak najbardziej go przyspieszamy. No i walka z bossem jest podzielona na 2 części. Najpierw walczymy z doktorem Marrowem, który potrafi niesamowicie wybombić. Kilka razy nagle z zielonego HP wylądowałem prawie na redzie, to chyba za sprawą jego kryta. Więc na starcie koniecznie załóżmy EQ na ziemię, zapnijmy utamę i na mniejszym levelu można też Might Ringa. Często zdarza się, że na samym starcie rutuje, czyli nie możemy się przez chwilę ruszyć, a do tego upija oraz firuje, więc rycerzem najlepiej albo stanąć w nim w rogu na bombie, albo tak jak ja robię, po prostu biegać z nim lewo-prawo po firebombach i to jest szczególnie dobre, jak robimy to w duo, na przykład Knight z Paladynem, ale na ogół nie polecam, bo sam Monster rzuca hexa, więc na przykład na moim levelu, o ile robiłem to bez druida, to wastowałem się przez to, że leczyłem się 2 razy słabiej. A solo rycerzem to w ogóle możecie zapomnieć o tym bossie, bo Dr. Marrow jakoś odbija czy leczy się bardzo mocno, jak bijemy go sami w zwarciu. Wiem, bo testowałem, jak ostatnio był boosted i robiłem go pierwszy raz. Niestety 600 palek padł na wejściu i nie szło tego bossa rycerzem nawet ruszyć. No i po wejściu reszta teamu musi najpierw zniszczyć te 4 anteny w pomieszczeniu, wtedy bijemy Marrowa i jak ma jakieś 60% HP, to pojawia się The Potwór. Wtedy można przepiąć się na energię, ale jest on zdecydowanie mniej niebezpieczny. Tutaj już cała trudność, jeżeli tak to można nazwać, polega na zbiciu mu staków, których ma początkowo 20. Można powiedzieć, że to jest jego taka tarcza i gdy spadnie mu do około 10 staków, to można skupić się na samym ataku bossa, a zbijamy mu je poprzez przeciąganie go przez to, co wypływa po zniszczeniu tych alchemist kontenerów. Czyli Knight musi po prostu biegać z nim przy ścianie, umiejętnie balansując nim. Wszyscy muszą też niszczyć te kontenery, najlepiej zanim boss się do niego zbliży. I reszta teamu rzuca też M-wallę kratkę obok tego płynu, żeby Ekowi było łatwiej przebiec z bossem, a po lewej stronie roomu układ pomieszczenia pozwala też łatwo ustawić bossa bez Magic Walli, oczywiście uważając, żeby nie wejść w teleport. Po udanej walce pociągamy za dźwignię w południowo-zachodnim rogu i odbieramy mounta. To tyle, dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne poradniki.